Morska Agencja powstała w 1951 roku i wtedy siedzibą Morskiej Agencji to były dwa domy. Jeden na Starowiejskiej 47 i tam całe biuro było firmy, tej największej maklerskiej firmy Navigator. Navigator obsługiwał fińskie statki, wszyscy fińscy armatorzy wyznaczali Morską Agencję do tego. No i naturalnie Rosjanie. Statki rosyjskie były tylko klarowane przez Navigator. A najwięcej przecież eksportu to był węgiel. I dlatego mieliśmy na przykład węgiel do Francji, węgiel do Islandii, węgiel do Szwecji nawet. A myśmy w zamian na przykład ze Szwecji dostawali rudę. Też istniały inne firmy, ale wszystkie były prywatne wtedy. Jedynie Agmor to była taka spółdzielnia pracy jakby. Na rynku było więcej tych firm maklerskich i tam właśnie ja naliczyłem wówczas jakieś 20 firm takich. I to właśnie wszystkie chciały klarować te statki, ale one nie miały takiego personelu jak na przykład Navigator. To na przykład jak jakiś statek ukazał się na redzie, który nie miał maklera, to kto pierwszy, ten lepszy zaklarował, nie? Te firmy chciały jednak istnieć, ale też miały i takie, które na przykład miały łączność naturalnie z armatorami. A jaka była łączność wtedy? Tylko telegramy i rozmowy w języku angielskim tych pracowników, którzy znali, bo można było się połączyć z każdym krajem i porozmawiać przez telefon. Przychodziły telegramy z zagranicy i myśmy wysyłali telegramy z zagranicy. A jak to się odbywało? To się odbywało tak, że myśmy mieli łączność z pocztą i poczta do nas dzwoniła. Myśmy najpierw zadzwonili, że mamy do nadania tam powiedzmy 10 telegramów. Ja byłem też takim pracownikiem, który nadawał te telegramy. Jak się to odbywało? No było po prostu literowanie, nie? Adam, Barbara, Celina i tak dalej, nie? Ale też istniał inny sposób, bo za każdy telegram armator płacił. Te telegramy, jak przychodziły z zagranicy, to były przepisywane, prawda? Żeby każdy pracownik, który był zainteresowany tym statkiem, tym armatorem, dostał kopię tego telegramu. Był jeszcze jeden taki sposób dla armatora dobry, była taka gruba książka, mi się zdaje przez Lloyd's Register of Shipping wydana, nazywała się Book Code i tam na przykład 5 literek, ja tutaj nawet napisałem JBCDE jakieś takie, nie? To oznaczało, że w tym dniu przybędzie mój statek na redę o godzinie takiej i takiej. Czyli on tym kodem, prawda, zawiadomił dużo rzeczy powiedział. Potem znowu coś tam, prosimy o podanie tam na przykład loading port czy discharging port. Takie było, że tak powiem, sformułowanie w tych 4 literach. Jak armator się dowiedział, że my mamy tego book code'a i tak dalej, to z niego korzystał. Ja musiałem odkodowywać te telegramy. To było bardzo, bardzo ciekawe, bo człowiek się uczył po prostu, nie? Uczył wszystkich tych wyrażeń maklerskich, tego wszystkiego. Navigator miał co najmniej 90 pracowników. W biurze portowym pierwszym takim kierownikiem został pan Krause. I były te 2 budynki, a w każdym razie bardzo dużo było pracowników. Około 300 z tych wszystkich firm, które tworzyły Morską Agencję. A ja przyszedłem do Navigatora w 1946 roku i cały czas w jednej firmie pracowałem. Potem Navigator został przyjęty przez Morską Agencję. Ja już pracowałem w takim dziale eksploatacyjnym, czyli w trampach, bo ja awansowałem bardzo ładnie i najpierw właśnie u pana Westfala, który zajmował się statkami bandery radzieckiej. Było więcej tych
kierunków były też, myśmy nie tylko przecież węgiel eksportowali, tylko myśmy i cement już eksportowali, i zboże myśmy też eksportowali, to ja też pamiętam. Było dużo pracy w tych trampowych, no i był potem jeszcze dział linii regularnych. Nie? Widzicie, jest taka rzecz, że jak statek skończył pracę, to musiał być napisany list do armatora, w którym był cały przebieg tej naszej, że tak powiem, naszego serwisu. I właśnie pan Leon Partyka znał bardzo dobrze angielski, sobie wziął do pokoju stenotypistkę i jej mówił wszystko po angielsku. Napisała ten list, tylko przeczytał, podpisał i każdy statek musiał mieć właśnie taki jakby, taka forma raportu to była, nie? Jak tu się wszystko odbywało. Jak pan Partyka został tym kierownikiem działu rozliczeń i roszczeń, to on powiedział: Jasiu, musisz przyjść do mnie. A ja mówię: nie, ja tutaj się w trampach bardzo dobrze czuję. Ja mówię, mam taką fajną pracę, na statki chodzę tam, bo nawet chodziłem na statki tam, gdzie myśmy, że tak powiem, eksportowali węgiel do Islandii. Jak poszedł statek do Islandii, to miał specjalne dokumenty. I on mnie zabierał i ja mu pomagałem wtedy ten statek wyklarować. Oprócz tych wszystkich załadunkowych dokumentów, to myśmy wystawiali akredytywę, nie? I weksel. I ja to wszystko tam z nim na statku załatwiałem, jeśli chodzi o tego, jak pracowałem w trampach. No i w ogóle ta praca mi tak bardzo się podobała, bo był i znajomość języka angielskiego, nie? To też bardzo była, że tak powiem, potrzebna tam i naturalnie dawała mi możliwość poznania tego maklerskiego języka. Sukcesy liczyło się wtedy, ile pan statków zaklarował. To było ważne dla firmy, na przykład dla nawigatora. Jak on miał prawie monopol na fińskie statki, na radzieckie statki, na francuskie statki, bo tutaj byli różni przedstawiciele tych firm. I tak na przykład przedstawicielem fińskich armatorów tutaj to był konsulat fiński. Węgiel do Francji, specjalna instytucja nazywała się ATIC. Szwedzka to był konsulat szwedzki. Przedstawicielami radzieckich statków i na przykład Sofrachtu, bo był Sofracht. Tu były takie firmy Sofracht, Deutfrachtu, Czechofrachtu. Myśmy z nimi wszystkimi też pracowali. Bo jedno biuro było na Starowiejskiej, Morskiej Agencji, a drugie było na Derdowskiego. Tam był tylko nawigator, który, że tak powiem, przejął wszystkich pracowników, ale tylko księgowości i rozliczeń na Starowiejskiej. A tam były na Derdowskiego wszystkie te eksploatacyjne, że tak powiem, działy. Wylądowałem, że tak powiem, na Derdowskiego, bo tam był dział trampingu. Mój kierownik, pan Leon Partyka, który był pracownikiem przed wojną PAM-u, czyli Polskiej Agencji Morskiej, to jemu dano tego dział rozliczeń i roszczeń. Jemu dano. A on był tym najważniejszym właściwie takim eksploatacyjnym pracownikiem. A jak Partyka został tym kierownikiem, powiedział: Jasiu, musisz przyjść do mnie. Ja mówię: czemu? Bo widzisz, my w dziale rozliczeń teraz musimy te wszystkie należności nasze od armatorów zagranicznych ciągać od armatorów. Czy to był Agmor, czy to był Rummel i Burton, czy to była Gama, a ty musisz mi pomóc to ściągać. To myśmy listy całe tych zaległości, które były do ściągania, bo musicie wiedzieć, że na przykład nie było zabezpieczenia takiego należności, tylko to się ufało tym armatorom, że oni przekażą. No ale tak to jest, nie? Armator zawsze przekazuje pieniądze w ostatniej chwili, nie? I dlatego czeka, aż on dostanie rachunek,
potem go sprawdzi, potem, a potem przekaże te pieniądze. I myśmy musieli monitorować, bo niektórzy armatorzy dokonywali sami przedpłaty, nie? Albo jak był taki Grek, czy jakiś tam Liberyjczyk, czy coś, to myśmy rzeczywiście wykalkulowali mniej więcej koszty i zażądaliśmy przedpłaty tych kosztów. I wtedy tylko zostawały salda tych rachunków. No i właśnie do mnie należało sporządzać te listy tych wszystkich zaległości i monitorowanie, nie? To jest to, co pan mówi, moja pierwsza praca w morskiej agencji. Nie? Ja poznawałem tych wszystkich armatorów, wszystkich firm. Do mnie to należało tylko ściąganie tych należności armatorów statków trampowych, bo był przecież specjalny dział linii regularnych, tam się zupełnie inaczej wszystko odbywało, przecież tam było, że tak powiem, kolekcja tych frachtów i z tych frachtów się pokrywało nasze należności. To było zagadnienie już linii regularnych, żeby sobie swoje należności sami z tych wszystkich przedsiębiorstw ściągali. Nie? Też były dalekopisy potem. Zamiast telegramów myśmy wysyłali już telegramy dalekopisami. Nie tylko te działy eksploatacyjne, ale i wszystkie działy. Ja już też monitorowałem na przykład dalekopisem tych armatorów. Także łączność była już wtedy o wiele lepsza. To myśmy już ten cały bukut odłożyli, nadawanie telegramów też. Także to wszystko poszło tymi dalekopisami. I tu by się przydały jeszcze jakieś, ja nie wiem, że Morska Agencja tak z każdego roku nie zostawiła sobie jakiejś teczki statkowej. Tam byłoby wszystko powiedziane, nie? No tam były wszystkie telegramy, tam były wszystkie dokumenty statkowe, tak jak konosament, jak cargo list, czy coś takiego tam było. To też były takie wielkie listy tych pasażerów, nie? Niestety, ale wszystko szło przez kalkę, żeby każdy zainteresowany dostał swój egzemplarz, nie? A jak wygląda, że tak powiem, przybycie statku i jak się nim trzeba zająć, no to wy wszystko wiecie, no. Kapitan portu musi być powiadomiony, zawodowca musi być powiadomiony, odbiorca towaru musi być powiadomiony i tak dalej. No to wszystko było przedtem też, nie? I dlatego przecież makler okrętowy to był właśnie taki przedstawiciel armatora i on wszystko musiał załatwiać, nawet lekarzy na statek i tak dalej, nie? No. W celu zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych Morska Agencja wytypowała mnie za moją zgodą na wyższy kurs maklerski zorganizowany przez nasze Ministerstwo Żeglugi przy nam krewnej firmie Polfracht, Polskim Przedsiębiorstwie Frachtowania Gdynia. Kurs ten obejmował niektóre zagadnienia z zakresu frachtowania, a więc poszukiwania tonażu do przewozów dolnych twarotrampowych, masowych, sypkich i drobnicowych, a także bukowania linii regularnych. Utkwiło mi też w pamięci pewne wydarzenie z roku 1953-54, które ma związek z wspomnianym wcześniej ustalonym sztywnym kursem walut obcych krajów. Należy podkreślić, że podstawową walutą rozliczeniową dla wyceny usług morskich był dolar amerykański i rosyjski rubel. Nie było problemów dla Morskiej Agencji z fakturami wystawianymi przez zarządy portów, Centralne Handlu Zagranicznego i szyb Schindlera Baltony, które podobnie jak MAC miały prawo wystawiać faktury w US dolarach. Inaczej przedstawiała się sprawa świadczenia usług na rzecz obcego statku przez pozostałe przedsiębiorstwa i instytucje krajowe, zwłaszcza za remonty, ekspertyzy, usługi szpitali, lekarzy i leki, zaliczanych do tzw. usług niehandlowych, za które faktury i rachunki były wystawiane w złotych i przeliczane po tych 3,99 zł. To sobie wyobraźcie, porada lekarska kosztowała 120 zł, przeliczmy ją przez 4, to było $30, że jednak koszt materiałów, wynagrodzeń stoczniowców przeprowadzających remonty i pracowników każdej innej branży, chociaż powoli,
rosły, co rzutowało na wysokość otrzymywanej faktury, przeliczając dla armatora statku wykazaną kwotę w złotych po kursie $1,399. Okazało się, że takie kalkulacje są nie do przyjęcia przez klientów zagranicznych, gdyż nasze ceny nie są porównywalne z cenami w innych portach na zachodzie. Aby nie stracić klientów, przedsiębiorców zagranicznych, w naszym przypadku armatorów zagranicznych, postanowiono początkowo poufnie wprowadzić dodatkowy kurs dolara i odpowiednio innych walut na poziomie sześciokrotnie wyższym, czyli dolar wtedy był 23,94 kupno i 24,01 sprzedaż. No i myśmy właśnie już wtedy te wszystkie rachunki wystawiane w złotych, to myśmy przeliczali już nie przez 3,99, tylko 23,94. I postanowiono utworzyć na polecenie ministerstwa w naszym przedsiębiorstwie konto różnic budżetowych, czyli różnicę z 23,94 minus 3,99 księgować na konto różnicowe i potem to było też tajne, że nie morska agencja tę różnicę tego, tylko to ministerstwo zwracało tę różnicę między 23,94 a 3,90. Ale ze względu na to, że faktur wystawianych w złotych wpływało coraz więcej, zwłaszcza dla statków Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego Chipolbrok, postanowiono w MAK utworzyć nową komórkę w ramach działu rozliczeń składającą się z 3 osób i powierzyć jej organizację i działalność odtąd nazywano refakturowaniem. Powracając do spraw zawodowych, dużym znaczeniem również dla MAK było wprowadzenie przez ministerstwa nowych, ostrzejszych przepisów dewizowych, zobowiązujących do zabezpieczenia wszystkich kosztów należności z tytułu zawinięcia statku przed jego wyjściem w morze. To spowodowało odrębnienie nowego odpowiedzialnego stanowiska w dziale rozliczeń i roszczeń, które znowu powierzono mnie, przyznając awans na dysponenta. Wzorem Zachodu, gdzie istniała EWG, Europejska Współpraca Gospodarcza, w terminie późniejszym Blok Wschodni utworzył RWPG, Radę Wzajemnej Współpracy Gospodarczej. To było dla krajów bloku wschodniego. Oznaczało to wszelkie rozliczenia w rublach, a niedługo potem, już w czwartej partii, można było znaleźć klauzulę uprawniającą kraje wschodniej Europy do rozliczenia kosztów zawinięcia statków krajów kapitalistycznych w rublach, co ponownie przysporzyło dodatkowej pracy w takiej formie w dziale rozliczeń. Bo odtąd, zgodnie z czwartej partii, armatorzy musieli zgodzić się na DA adresowane Care of Sofracht, Care of Czechofracht, Care of Deutschfracht. Nie? To były te 3 takie przedsiębiorstwa zagraniczne bloku wschodniego, które były w zasadzie przedstawicielami odbiorców tych towarów. Dyrektorami, wicedyrektorami byli obywatel Bandura, bo ten tworzył morską agencję de facto. On był dyrektorem Agomoru. Potem był dyrektor Kazimierz Mądroszkiewicz, dyrektor Józef Górecki, obywatel dyrektor Mirosław Zielba, obywatel dyrektor Edwin Wiśniewski, obywatel dyrektor Tarsa, obywatel dyrektor Waleria Drożołowski, obywatel dyrektor Adam Ruczka, obywatel dyrektor Tadeusz Kozioł, obywatel dyrektor Aleksander Kowalski, obywatel dyrektor Baron Siekowski i obywatel dyrektor Kazimierz Kacorzyk. Na końcu obywatel dyrektor Mieczysław Śpiewak i prezes Zygmunt Śmigielski. Ja byłem kierownikiem działu rozliczeń. Ja miałem tylko średnie wykształcenie i powiedziano mi, jak po prostu inni kierownicy działów odchodzili. Pan Partyka odszedł, pan Cynowa odszedł. To nawet z zarządu portu sprowadzili panią, która miała wyższe wykształcenie i miała odznakę partyjną. Ją sprowadzili do Morskiej Agencji i wtedy, jak oni wszyscy poszli na emeryturę, to dyrektor Kacorzyk powierzył mi funkcję kierownika działu. Mój dział składał się z sekcji
rozliczeń trampowych, sekcji rozliczeń linii regularnych, nie? I jeszcze sekcji angażowania załóg na polskie statki, rozliczeniowe naturalnie sprawy, wynagrodzenia dla marynarzy i tak dalej, które zostały ustalone w takim, nazwijmy to, eksploatacyjnym dziale angażowania załóg. Te wszystkie dokumenty przychodziły do nas i myśmy obciążali armatorów za te usługi, myśmy to nazwali marynarskie, nie? No i naturalnie płacił też tym wszystkim przez nas zaangażowanym. Jak ktoś nie dostał pieniędzy na przykład, nie? Bo tam armator splajtował czy coś takiego, to były skargi do nas, nie? Że myśmy ich tam zaangażowali do takiego armatora. No ale pan się zgodził, mógł pan powiedzieć, że nie, na inny statek lepszy, nie? No a w końcu myśmy w ogóle byli maklerami też już statków polskich nawet, nie? Jak był statek w Time Charterze, czy Polbroku, czy tego, to myśmy też te rzeczy rozliczali. Zacząłem pracować w 1946. Jak przeszedłem na emeryturę, to jeszcze Morska Agencja zaproponowała mi najpierw 3/4 etatu, potem pół etatu i ja jeszcze pracowałem na emeryturze tutaj, nie? No a wtedy to prezes Piasecki, jak ja już byłem na emeryturze, pełnej emeryturze w domu, mówi: Jasiu, musisz tutaj ratować sytuację. Ja wiem czemu, bo ty tak wszystko tutaj znasz, wszystko wiesz o maklerstwie tym rozliczeniowym, ale to nie ma znaczenia, ale ja chciałbym, żebyś ty został sekretarzem Polskiego Związku Maklerów Okrętowych. Ja się zdziwiłem, dlaczego ja? Średnie wykształcenie i sekret? Nie, ja mówię, nie. Mówię ci, ty podołasz. No i ja przyjąłem tę funkcję sekretarza Polskiego Związku Maklerów Okrętowych. No i do mnie należało te wszystkie sprawy tych maklerów, którzy się do mnie zwracali, ale też i z zagranicy na przykład pytali się o różne sprawy. To ja ich na przykład kierowałem do odpowiedniej firmy. No i naturalnie też tam były rozliczenia i tak dalej. Ale jak mi zaproponowano, że ja mam w Szczecinie organizować takie spotkanie tych maklerów okrętowych, to ja powiedziałem: dziękuję bardzo za tę funkcję, którą pełniłem tutaj. Pan Gerard Piasecki, on powiedział: my cię rozumiemy, no będę szukał tutaj. I kogoś tutaj znalazł i ten naturalnie ode mnie przejął wszystko. Ja go jeszcze tam pouczyłem w niektórych sprawach. I tak poszedłem na pełną emeryturę.